Witam serdecznie. Dzisiaj mamy gościa Pawła Byczuka z Polskiego Instytutu Monroe'a. Cześć Paweł. Cześć Rafale. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, jak nauka, naukowcy, głównie tutaj chodzi o reprezentantów medycyny, neurochirurgii, neurologii, psychiatrii i tak dalej, jak podchodzą do zjawisk OB, do zjawisk podróży poza ciałem i takich pochodnych, prawda, jak na przykład zdalne widzenie, jak podróże mentalne, między innymi to, czego na przykład Paweł uczy na warsztatach, które organizuje już od lat, prawda? Tak Więc jest. o tym dzisiaj porozmawiamy szerzej. Myślę, że tutaj będzie bardzo dużo różnego rodzaju przykładów, które no, przygotowaliśmy się do rozmowy, więc tutaj na pewno nie będzie, że tak powiem, jakichś na szybko stworzonych teorii. No to może zacznijmy od tego, kiedy tak naprawdę w tym naszym dzisiejszym świecie, bo gdybyśmy się mieli tutaj cofać w czasie nawet do starożytności, to w źródłach oczywiście istnieją różnego rodzaju takie nawiązania do właśnie podróży astralnych, które w tamtych czasach zupełnie inaczej też nazywano, ale takie udokumentowane, że tak powiem, podróże OB, podróże poza ciałem, można powiedzieć, że tutaj zaczęły się w latach 20., 30., prawda, Pawle? Myślę, że tak, chociaż Tutaj mam na tak. myśli pracę Sylwiana Muldona i Harvarda Carringtona. Nie wiem, czy tu kojarzysz te nazwiska. To No byli akurat akurat tutaj myślę, że tutaj się będziemy wymieniać informacjami. Ja mhm, mam troszeczkę inne, ty masz troszeczkę inne, ale to fajnie, jasne, będzie jasne. znacznie tego więcej. A więc może tutaj opowiem o tych dwóch ludziach. Otóż oni po prostu, tak jak Robert Monroe, który był jak gdyby tutaj kolejną osobą, postacią w wieku XX, oni po prostu doświadczali OB i zaczęli to opisywać w książkach, w tamtych czasie paranormalnych, spirytystycznych, paranaukowych. Co ciekawe, bardzo się tutaj z sobą zgadzali, ale ten Carrington nie uważał podróżami pozacielesnymi takich zjawisk jak jasnowidzenie i tutaj telepatia. Tu Mhm. akurat jeżeli chodzi o tego rodzaju sprawy, to Carrington uważa, że to nie jest związane z podróżami poza ciałem, uważa, że to są zjawiska nieautentyczne, nieprawdziwe. No później oczywiście lata 50., 60. to Robert Monroe. Mhm. Jak ty widzisz w ogóle ten rozwój właśnie naukowy tutaj odnośnie Wiesz co, takich ja zjawisk? bym w ogóle te wszystkie zjawiska włożył w coś takiego szerszego, w takie szersze pojęcie bym ubrał. Pojęcie związane z wielowymiarowością człowieka. I to wtedy jest dużo łatwiej też zrozumieć, dlaczego i jak zachodzą tego typu zjawiska, ze względu na to, że one wszystkie mają jakby to samo podłoże. Poprzez tą wielowymiarowość możemy się obserwować na przykład siebie, swoje ciało fizyczne z innej perspektywy, z innego, można powiedzieć, wymiaru w ten sposób, tak? Bo jesteśmy przyzwyczajeni generalnie do tego, że utożsamiamy siebie z naszym własnym ciałem, więc stąd też powstało to takie pojęcie OB, tak? Poza ciałem, czyli jakby ja to jestem te kości, to Tak. ciało i wychodzę z ciała jako jakaś tam część niefizyczna. Natomiast jeśli sobie na to popatrzymy z perspektywy takiej, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi i tak jak Bashar na przykład mówi, takim najbardziej widocznym czy odczuwalnym przez nas z efektem tej wielowymiarowości jest ciągłe przełączanie się miliony czy miliardy nawet razy na sekundę pomiędzy rzeczywistościami równoległymi, to to też daje nam pojęcie o tym, że jeżeli jesteśmy taką istotą wielowymiarową, to mamy różne spojrzenia i jesteśmy cały czas jakby połączeni z tymi różnymi wymiarami. Możemy po prostu przełączając się do odpowiedniego wymiaru, spojrzeć na siebie, spojrzeć zdalnie, gdzieś coś poobserwować, wykonać połączenie telepatyczne, co tam jeszcze,
no, odebrać jakieś sygnały, skontaktować się ze zmarłym i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I tutaj myślę, że jest fajny moment teraz, żeby nawiązać właśnie do tych takich badań i eksperymentów naukowców, którzy uważają absolutnie, że jest to coś sztucznego, coś, co można tutaj za pomocą na przykład elektrostymulacji, środków farmakologicznych, czy na przykład tutaj chodzi mi głównie o pracę neurologów, neurochirurgów, którzy za pomocą właśnie tutaj różnego rodzaju środków potrafią wywołać OB u pacjenta. I tutaj możemy przytoczyć pewnego rodzaju takie eksperymenty. Pewnie słyszałeś, ja tutaj w swoich źródłach znalazłem na przykład eksperymenty Olafa Blankiego, nie wiem jak wymawia się to nazwisko poprawnie, to jest szwajcarski neurolog, który w latach 90. z kolei przeprowadzał takie badania i tutaj te badania polegały na stymulacji hipokampu, elementu części naszego mózgu, który był poddawany przez Olafa Blankiego właśnie takimi dyszami, które powodowały za pomocą wyładowań elektrycznych stymulację tego odcinka mózgu i wtedy pacjent potem opisywać miał właśnie, że był poza ciałem, że miał takie wrażenia, prawda? No nie jest to łatwe do zbadania. Zarówno naukowcy mają tutaj ogromny problem do tego, jak określić, czy rzeczywiście nastąpiło to zjawisko OB i czy ono jest autentyczne, czy sztuczne. To już jest kwestia taka dyskusyjna. Myślę, że nauka jest w ogóle podzielona tutaj na dwie części. Może ty tam jakieś inne też znalazłeś nawiązania Ja takie może bym naukowe? się odniósł w ogóle do tego, w jaki sposób nauka próbuje to badać, bo tutaj jest pewien problem, bo zarzutem wobec tych doświadczeń jest to, że to są doświadczenia subiektywne, że każdy doświadcza tego na swój sposób, każdy opisuje to na swój sposób, aczkolwiek patrząc na prace takie na przykład Briana Weissa chociażby, czy Elizabeth Kubler-Ross, gdzie to były osoby zajmujące się badaniem, czy też wywiadami z tymi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. I to są naukowcy, którzy zainteresowali się tym tematem i pomimo, że te doświadczenia każdej osoby były indywidualne, były subiektywne, to wyłaniał się pewien spójny obraz, bo wszędzie te doświadczenia były powtarzalne. Tam się oczywiście uzupełniały w pewnych zakresach, dawały dużo różnych ciekawych informacji. Natomiast takie podejście typowo naukowe, powiedziałbym, gdzie chcieliby naukowcy pomierzyć to, czego doświadczają ludzie, no, napotyka jeden podstawowy problem. Nie mamy przyrządów badawczych, nie mamy urządzeń, które są w stanie to zmierzyć. To właśnie pacjenci, to właśnie badani są tymi urządzeniami, tymi przyrządami. Tak naprawdę. Natomiast to jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli na przykład, nie wiem, głośność dźwięku zmierzyć za pomocą linijki. To jest mniej więcej tego typu podejście, tak? Próbujemy użyć jako ludzie, jako naukowcy aparatury, która no po prostu nie służy do tego. To jest zupełnie inny wymiar badań, inny wymiar parametrów do pomierzenia. Mhm. Zgadzam się z tobą, że tutaj właśnie z tym jest największy problem i to dlatego powoduje, że ciągle jest taka kontrowersja na temat tego tematu w środowisku naukowym. Tej kontrowersji też dodaje smaczku sam fakt, że wielu naukowców odchodzi właśnie od tego naukowego podejścia, które całkowicie odrzuca to zjawisko jako zjawisko w ogóle związane z rozwojem świadomości czy duszy, czy w ogóle istnienia duszy, na korzyść właśnie tego, że jest to po prostu halucynacja wywołana przez reakcję mózgu. I teraz oprócz tam Blankiego na Uniwersytecie w Lozanie, na Uniwersytecie w Ottawie również przeprowadzano podobne eksperymenty, ale co ciekawe, właśnie tak jak powiedziałeś, trudno jest zmierzyć
efekt tych eksperymentów, wynik tych eksperymentów u samych pacjentów czy wolontariuszy, którzy byli temu poddawani. I co ciekawa informacja, którą tutaj znalazłem, i to chyba o tym najczęściej zapominają osoby, które w internecie szerzą właśnie takie poglądy, jakoby to była po prostu symulacja naszego fizycznego ciała, prawda? Jakiś rodzaj odskoczni od tej naszej rzeczywistości, jak zresztą też wielu uważa sen czy marzenia na jawie. No i tutaj, co ciekawe, nie ma żadnej metody, i to sami naukowcy, którzy przeprowadzali te eksperymenty, stwierdzili, nie ma żadnej metody, która gwarantuje wywołanie zjawiska OB i pochodnych u wszystkich badanych za każdym razem. Czyli o czym to mówi? O tym, że możemy stymulować ten hipokamp, możemy podawać różnego rodzaju środki, ale nie zawsze ten pacjent doświadczy właśnie tego, o czym dzisiaj sobie rozmawiamy, prawda? To jest też, Tak. można powiedzieć, dowód przemawiający za wyjątkowością tego zjawiska. Tak, tak. I myślę, że tutaj jakby dokładając do tego, co ty mówisz, to również jeśli chodzi o technikę chemisync, którą opracował Robert Monroe, ona też jest taką metodą, która ułatwia uzyskiwanie odmiennych stanów świadomości i ich utrzymanie przez dłuższy czas. No bo kłopotem zazwyczaj osób, które próbują doświadczać czegoś, jest przede wszystkim uzyskanie pogłębionego stanu relaksacyjnego czy medytacyjnego, a potem go utrzymanie tego stanu przez dłuższy czas. I mimo, że to jest metoda, która oddziałuje na nasze zmysły, jest taką metodą, która stymuluje nasz mózg do tego, żeby wszedł w stan synchronizacji, jeszcze do tego, że pracował z odpowiednią częstotliwością, to jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, o którym wiele osób zapomina chyba, kiedy po prostu nastawia się na to, że ta technika załatwi wszystko. Jeśli nie będzie naszego przyzwolenia, nie będzie naszego przyzwolenia psychicznego, nastawienia psychicznego do tego, żeby poddać się doświadczeniu, to nawet jeżeli będziemy zastymulowani, nawet jeżeli tam podczas pomiaru wzorce fal mózgowych będą wykazywać, że jesteśmy w stanie relaksu, a będziemy psychicznie spięci, to efekt będzie taki, że będziemy psychicznie spięci po prostu i to fizyczne przygotowanie mózgu niewiele tutaj pomoże. I to by, myślę, tłumaczyło to, o czym mówisz, że stymulacja nie zawsze przynosi efekt taki, jaki badacz oczekuje, no bo to dużo zależy od nastawienia, od przekonań, od lęków, od wielu takich czynników psychologicznych. Tak, zgadzam się z Tobą w 100%. Myślę, że i to jest właśnie ta trudność właśnie wykazania tutaj naukowych podstaw do tego, że jest to zjawisko, które możemy wywołać za każdym razem, posiłkując się jakimiś narzędziami, no, którymi posiłkuje się i używa na co dzień, czy tam w jakichś tam fazach eksperymentów. Nauka, medycyna. Tutaj też bardzo ciekawa taka informacja, do której chciałem się tutaj odnieść, że również w czasie tych eksperymentów wspomnianych przeze mnie próbowano też wykorzystywać, tak jak powiedziałeś, może niekoniecznie dźwięki, ale wprowadzania w trans pacjentów i tak dalej, ale dodatkowo stymulowania ich również środkami chemicznymi. Taką substancją powszechnie używaną właśnie przez naukowców do stymulacji, do wywoływania OB, już mówię, ponieważ ja tutaj akurat nie jestem dyletantem, jeżeli chodzi o sprawy medycyny, chemii, z tym zawsze mam problem, z zapamiętywaniem tych nazw, DMT? więc muszę sobie tutaj zerknąć. Dimetylotryptamina? Metamfetamina raczej nie. Nie. Dimetylotryptamina jest związana z to właśnie nie z tym. słyszałem. Ja z kolei czytałem na temat chlorku pilokarpiny. On był tutaj używany między innymi właśnie przez zespół też Blankiego.
I gdyby tutaj do tego nawiązać, to warto też wspomnieć, że osoby, które tak jak my praktykują różnego rodzaju właśnie zjawiska wykraczające poza ciało fizyczne, nie stosują żadnych stymulantów ani narzędzi pomocniczych, za wyjątkiem czasem właśnie tych dźwięków, między innymi do synchronizacji pól mózgowych, prawda? Skądinąd stworzonych przez człowieka, który starał się udowadnić, że te zjawisko jest autentyczne. Przeznaczył bardzo dużo części swojego majątku na to, żeby właśnie tutaj dowieść to Zgadza naukowo. się. Mówimy tutaj Zgadza o się. Robercie Zresztą, Monroe, prawda? tak, zgadza się. Zresztą jest to technika bardzo dobrze zbadana, bardzo dobrze opracowana. Jest wiele dokumentów, to są setki czy nawet tysiące stron dokumentów, które mówią o tym, w jaki sposób to działa, jakie efekty przyjmuje. Było to pod ścisłym nadzorem, takim naukowym, można powiedzieć, prowadzone, więc to jest rzeczywiście świetnie udokumentowane. Natomiast chciałbym tutaj też nawiązać jeszcze do czegoś innego, bo wiele osób potrzebuje dowodu zamiast samodzielnie tego doświadczyć. To jest jedna rzecz. No, dowodu naukowego, który i tak, prawdę powiedziawszy, co nam da? Tylko tyle, że oficjalnie się powie, że to jest możliwe, bądź też niemożliwe. Z drugiej strony, jeśli chodzi o tego typu zjawiska, to warto pamiętać, że one były wykorzystywane i są wykorzystywane przez służby wywiadowcze, przez wojsko i tam w ich przypadku jakichś dowodów naukowych na to nie potrzeba. Wojsko czy służby wykorzystują takie metody, bo po prostu one działają. Wykorzystują na przykład zdalne postrzeganie, bo mogą w ten sposób zdobyć informacje wywiadowcze. I były takie projekty w przeszłości, nie wiem jak teraz, no bo to wiadomo, są to tajne operacje, a o tych z przeszłości wiemy. Był taki projekt, który się nazywał Stargate i on z kolei bazował na szkoleniu agentów wywiadu w Instytucie Monroe'a właśnie. Pierwszym jakby takim krokiem było wzięcie przez tych agentów udziału w programie Gateway Voyage, tym najbardziej znanym programie, który się w Instytucie Monroe'a odbywa, bo został ten program uznany za taki, który pozwala osiągnąć takie stany świadomości, które dają możliwość wejrzenia gdzieś dalej, poza tą rzeczywistość fizyczną. Z tego później właśnie wyrósł taki program, którego takim najbardziej znanym, zdalnie postrzegającym członkiem był Joseph McMonigle, numer jeden, jeśli chodzi o zdalne postrzeganie. Była też taka, też chyba w ramach albo obok tego programu, taki drugi program wywiadowczy, w którym brał z kolei udział Courtney Brown. Jego książki też można nabyć. Była kiedyś u nas wydana Kosmiczna Podróż. I tam zostały opracowane takie formularze, takie bardzo sformalizowane metody pracy ze zdalnym postrzeganiem. Także już na etapie wstępnym poprzez tą formalizację były eliminowane ewentualne pomyłki, które mogłyby zaistnieć. A ponieważ była to grupa i każdy z tych ludzi, którzy uczestniczyli w tych eksperymentach, w tych wywiadach, przynosił informacje, które się nawzajem pokrywały, no to byłby to wystarczający dowód, że to działa. Nie potrzeba podłączać i mierzyć tych ludzi jakimiś przyrządami. Jeżeli kilka osób rozłożonych w różnych lokalizacjach na świecie dostarcza te same informacje wywiadowcze, które są jeszcze potem potwierdzane faktycznie.
No dokładnie. O programie Stargate tutaj też słyszałem. Jest sporo, jak się okazało, publikacji na temat właśnie tego programu. Tak jak Paweł tutaj wspomniał, tutaj apel do widzów, żeby tutaj nie doszukiwali się jakichś najnowszych odkryć związanych właśnie z tymi pracami, ponieważ oficjalnie prace zostały zakończone przez CIA, przez NASA, przez wojsko, Departament Stanu. Ale wiadomo, że to są poufne informacje, więc nie jesteśmy w stanie wykazać teraz, czy nadal takie projekty nie istnieją. Tutaj kilka takich książek oczywiście mam przy sobie. Mamy tutaj Josepha McMonigal, McMonigal, właśnie wspominałem Wędrujący o nim. umysł, czyli w Mhm. ogóle technika zdalnego widzenia. Książka wspomniana przez Pawła, Courtney Brown, Kosmiczna podróż. Właśnie tutaj te ten sposób jak gdyby podróży, zdalnego widzenia. Tutaj jedyna rzecz, która jest w tej książce, która właśnie była poddawana sceptycyzmowi, to podróże w przeszłość Marsa Courtneya Browna. Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tą kwestię tutaj badań dla wojska, to okej, ale potem, kiedy już zaczął tutaj cofać się wstecz do historii Marsa, wielu czytelnikom się to nie podobało i uważało, że już to jest jakiś element jego wyobraźni. No, ale tak samo jest przecież z jasnowidzeniem, prawda? Nigdy się nie przekonamy, dopóki coś nie wydarzy, co wcześniej było przez właśnie profetów przepowiedziane. Tutaj wracając jeszcze do różnego rodzaju naukowców, którzy zmienili zdanie, bo tacy też owszem są, również wśród lekarzy, neurologów. Ibn Alexander, to jest jego druga książka, Serce Świadomości, ale pierwsza Dowody Nieba, Proof of the Heaven. To tam była opisana jego jak gdyby podróż, której doświadczyć miał w trakcie śpiączki, czyli Tak, rodzaj śmierci no w zasadzie klinicznej. tak, był w Tak, tej śmierci klinicznej przez tydzień, więc to też teoretycznie z punktu widzenia nauki po wybudzeniu powinien być już rośliną, ponieważ tak powinny duże nastąpić zmiany w jego mózgu, że nie powinien funkcjonować w normalny sposób, a jednak nie dość, że nadal funkcjonuje, nadal jest czynnym neurochirurgiem, o ile dobrze pamiętam, tak, neurochirurg, to, tak. to też zmienił mocno podejście do tych zjawisk. Był też związany przez jakiś czas z Instytutem Monroe'a, no bo wtedy właśnie też odkrył, że o takich zjawiskach, których doświadczył, jest od dawna wiadomo, że się zajmują tym pewne instytucje i mają duże doświadczenie, dlatego też nawiązał współpracę z Instytutem Monroe'a. Można tutaj tak ogólnie stwierdzić, że wszystkie drogi prowadzą do Instytutu Monroe'a. Jeżeli ktoś No, zacznie doświadczać, prędzej czy później tam też trafi, albo w sensie stricte fizycznym, albo przynajmniej takim mentalnym, książkowym. Jeżeli chodzi o innych naukowców, którzy zmienili zdanie pod wpływem albo czyichś doświadczeń, albo własnych, to kogo byśmy tutaj jeszcze mogli wymienić? No myślę, że już padły tutaj takie te dwa nazwiska, właśnie Briana Weissa czy Elizabeth Kubler-Ross. To były osoby, no, które miały to wykształcenie takie psychologiczne i natknęły się na takie zjawiska, które były niewytłumaczalne. Nie wiem, jako naukowca to może byśmy nie zaliczyli tego pana. Chodzi o Michaela Newtona, bo on był Psychoterapeutą chyba bardziej, jak tak? Czy psychoterapeutą, psychiatrą? tak, tak. Mhm. Natomiast no, jako psychoterapeuta miał bardzo sceptyczne podejście do wszelkiego rodzaju doświadczeń właśnie takich pozazmysłowych. On po prostu używał takiej metody, która jest powszechnie uznana, czyli regresji hipnotycznej, która jest używana do leczenia traum. I w trakcie tych swoich regresji napotkał zjawiska, które no, troszkę go zaskoczyły, mianowicie wspomnienia osób z innych wcieleń, czy też z czasu, kiedy przebywali pomiędzy Pomiędzy. wcieleniami. I ponieważ nie były to zjawiska odosobnione, mocno to go zaintrygowało i
z czasem, kiedy okazało się, że są to informacje, które ci ludzie przekazują mu, są spójne, że też wiele się powtarza. Ludzie z różnych profesji, z różnym wykształceniem, w różnym wieku i tak dalej, dostarczali spójnych, zgodnych informacji, no to spowodowało, że zmienił podejście. Można Gdybym, tutaj by było chyba też przywołać nazwisko Raymonda Moody'ego, prawda? Też tak, w tak, sumie tak, lekarz, psychiatra, też sceptyk, sam nie doświadczył, zresztą tak jak Michael Newton, który później sam poddawał się regresji często, dopiero po zweryfikowaniu ich u innych. Raymond Moody tutaj z kolei bada czy zjawiska śmierci klinicznej i to go przekonało do tego, że jednak takie coś istnieje. mhm. Innych, których sam tutaj odkryłem wcześniej nie znając, to Pim van Lommel, autor książki Tak. Świadomość poza Mhm. życiem. Właśnie Również miałem o nim naukowiec, który wspomnieć. zmienił zdanie, tak, pod wpływem właśnie doświadczeń innych badanych przez siebie osób. No, Jan Stevenson, tutaj wiadomo, badacz reinkarnacji, on też naukowo do tego podchodzi. 40 lat badał dzieciaki, przesłuchując ich, robiąc raporty, porównując. No, starał się wykazać, jest tutaj autorytetem w tej dziedzinie, wykazać, że jednak przed życiem tym dzisiejszym, współczesnym istniało jakieś inne, może on tutaj nie do końca badał tutaj tą sferę duchową, co po prostu wędrówkę duszy z życia na życie, ale jest to również naukowiec, który starał się tutaj to udowodnić. Jeszcze kogoś byśmy wymienili, czy poprzestaniemy? Chyba poprzestaniemy, aczkolwiek pewnie znalazłoby się wielu. Tak. Natomiast ja bym tutaj jeszcze zahaczył o taką rzecz, że zjawiska takie, nazwijmy to nadprzyrodzone czy paranormalne, są w obszarze zainteresowań nie tylko osób, które na co dzień się tym interesują. Po prostu ze względu na to, że zjawiska te występują, to były też przedmiotem badań takich instytucji, jak na przykład Uniwersytet w Princeton, Duke University, Uniwersytet Stanford, Harvard, Uniwersytet w Virginii, Uniwersytet Kalifornijski. Także tam różnego rodzaju obszary badań były prowadzone. Na przykład Princeton skupił się nad wpływem człowieka na urządzenia, na przyrządy badawcze, w jaki sposób człowiek może oddziaływać i wpływać na wyniki pomiarów. Z kolei, no i tutaj jest bardzo szeroka biblioteka, bardzo duża biblioteka tych badań, gdzie tam przeprowadzono mnóstwo badań i wykazano, że jednak takie oddziaływania istnieją. Harvard z kolei skupił się na tym, żeby udowodnić, że nie ma takich zjawisk i po kilku latach stwierdził, że nie można tego udowodnić, że to nie istnieje. Natomiast na Uniwersytecie w Virginii bada się takie zjawiska, gdzie jest oddziaływanie ludzkiej świadomości na zdrowie fizyczne. Ten obszar jest tutaj w centrum zainteresowań. Także tutaj można by było się skupić na każdym z tych uniwersytetów i powiedzieć, co tam było robione. No, są też specjalne, czy też takie jednostki, które koncentrują się głównie na badaniu tego typu zjawisk, jak chociażby właśnie Instytut Monroe'a, czy jest taki Global Consciousness Project, gdzie bada się wpływ świadomości ludzkiej na działanie zjawisk losowych, można tak powiedzieć. Dobrze, czyli opowiedzieliśmy sobie tutaj w tej chwili już na temat tych wszystkich osób, którzy właśnie mają naukowe podejście. Wymieniliśmy też osoby, które zmieniły zdanie, pomimo tego, że należą do tego świata naukowego, ogólnie szeroko pojętej nauki. Jeżeli chodzi o te CIA, badania tutaj NASA, wykorzystywanie zdalnego widzenia,
Czy są jakieś źródła, do których moglibyśmy się tutaj udać, w których byłyby jakieś udokumentowane takie działania wypisane? Jest taki raport CIA, który zrobił duże zamieszanie chyba ze 3 czy 4 lata temu, kiedy został opublikowany, odtajniony. Pochodzi z 4 sierpnia 1983 roku i opisuje technologię zdalnego postrzegania koordynowanego, czy opartego na koordynatach zdalnego postrzegania. Czyli po prostu inaczej mówiąc, że podaje się jakieś tam koordynaty punktu, który mamy zobaczyć i to oglądamy. I to jest dosyć obszerny raport, który opisuje kolejne fazy, jak to w ogóle wyglądało, w jaki sposób pracuje, w jaki sposób działa to zdalne postrzeganie. Także jest to metoda, która była w obszarze zainteresowań, która była wykorzystywana przez wiele lat, bo tutaj jest objęty okres od 72 do 83 roku, kiedy to było wykorzystywane, więc to nie Mhm. jest rzecz, którą po prostu poszły fundusze i Tak. ktoś się bawił. Dokładnie. No trzeba też przypomnieć, że były to czasy zimnej wojny i po co byli właśnie tacy specjalni agenci PSI, CIA? No po to, żeby badać między innymi, co dzieje się w Związku Radzieckim, prawda? Gdzie, jakie silosy, jakie Mhm. fabryki i tak dalej. A przez Nie, NASA wykorzystane były te możliwości tych osób do badania innych planet, z tego co kojarzę, z Courtneya Browna między innymi. tak, było to wykorzystywane do badania innych planet, do zwiedzania innych układów. Tutaj przynajmniej w naszej najbliższej okolicy, czyli w Układzie Słonecznym. Podobne zresztą badania, poszukiwania były robione w Instytucie Monroe'a, kiedy pojawiła się pierwsza grupa badawcza, kiedy jeszcze ten obszar świadomości, który był penetrowany, był utożsamiany z tą rzeczywistością fizyczną, w której funkcjonujemy. Jak sobie przypomnimy książki, w zasadzie pierwszą książkę Roberta Monroe'a, to on opisuje doświadczenia takie, które nazywam klasycznym OB, czyli wyjściem z ciała do reprezentacji energetycznej naszej rzeczywistości fizycznej. Jakkolwiek to brzmi, Bardzo fachowo to ująłeś. brzmi enigmatycznie, no to po prostu wychodzimy na pozór do rzeczywistości fizycznej, aczkolwiek to nie do końca tak jest. To jest reprezentacja energetyczna tej Mhm. rzeczywistości fizycznej, dlatego są różnice w odbiorze, na przykład zamiana stronami, coś, coś się pojawia, czego nie ma w rzeczywistości fizycznej, albo odwrotnie, w sensie, że nie ma czegoś, na przykład jakichś, nie wiem, mebli, czy Mhm. jakichś elementów wyposażenia, które znamy z naszego otoczenia. I ta rzeczywistość w ten sposób była przez niego rozumiana i bardzo długo przecież on tam eksplorował tę rzeczywistość. I na początku, kiedy się pojawiła już, gdy zostało utworzone laboratorium w Whistlefield, to pierwsze laboratorium, pojawiła się tak zwana pierwsza grupa badawcza i oni na początku skupili się też na przemierzaniu świata fizycznego po to, żeby znaleźć inne fizyczne cywilizacje, inne fizyczne zamieszkane światy. I to po wielu próbach doprowadziło do konkluzji, że po prostu w tym wymiarze fizycznym ten świat jest pusty, bo nikogo nie znaleźli. I wtedy właśnie skierowali swoje zainteresowania w obszar taki, który jest jakby takim naturalnym środowiskiem dla podróży poza ciałem, czyli energetyczny, tak? Mhm. Wychodzimy w tej formie takiej niefizycznej, to powinniśmy badać świat niefizyczny, a nie fizyczny. Mhm.
Jeśli byśmy chcieli badać świat fizyczny, no to powinniśmy udać się wziąć rakietę, zapakować wszystkie walizki i polecieć sobie tam gdzieś pobadać. Natomiast kiedy oni eksplorowali to w formie takiej niefizycznej, no to też właśnie doprowadziło te ich poszukiwania do konkluzji, że to jest właściwy kierunek i wówczas okazało się, że cywilizacji, które funkcjonują w tej niefizycznej, przynajmniej z naszego punktu widzenia rzeczywistości, jest bardzo dużo. I są bardzo różnorodne i bardzo łatwo do nich trafić. Także Mhm. to jakby No tutaj jest też, to jest taka bardzo fajna ciekawostka dla widzów, dla wszystkich, którzy chcieliby właśnie takich doświadczeń, że no, zakres badań tego, czego możemy się dowiedzieć, jakich informacji możemy poszukiwać i co możemy uzyskać, no nie tylko musi być to związane jak gdyby z rozwojem jak gdyby naszej osobistej świadomości, ale może to być po prostu zdobywanie informacji na temat otaczającej nas rzeczywistości, zarówno tej fizycznej, jak i niefizycznej. Odkrywanie nowych cywilizacji i tak dalej, zakątków wszechświata widzialnego, niewidzialnego. Tutaj też często spotykam się z takim określeniem, szczególnie tutaj w Polsce ostatnio działa pani doktor Danuta Adamska, która uważa, że określenie niefizyczne jest niewłaściwe, ponieważ wszystko jest tak naprawdę na planie fizycznym, również ten świat niefizyczny. My to tak nazywamy ze względu na to, że chodzi o fizykalność, prawda, naszego ciała fizycznego i tego niefizycznego, jak określił to Robert Monroe, które może właśnie, no nie ma tych barier fizycznych, dlatego właśnie stwierdził, że jest to po prostu świat niefizyczny, w którym fizyka znana ze świata fizycznego nie funkcjonuje. Przynajmniej tak, nie w taki tak. sam sposób, prawda? To może powinniśmy używać jakiegoś innego określenia na tę rzeczywistość. Może, dokładnie, świat Nie wiem, duchowy, rzeczywistość energetyczny, jak z to... innymi prawami fizyki albo co, no trudno powiedzieć. No, myślę, że na pewno ktoś na coś takiego wpadnie. Ale tak w sumie zmierzamy już do tego punktu, w którym bardzo dobrze przedstawiliśmy, że tak powiem, tak merytorycznie te wszystkie aspekty naukowych badań przeciwko doświadczeniom OB i również tym, które jak gdyby tutaj chcą potwierdzić te zjawiska jako autentyczne. A teraz może skupilibyśmy się właśnie za tym, na jakiej podstawie możemy twierdzić, że to zjawisko jest jednak prawdziwe i autentyczne. Co o tym mówi, co przemawia za taką argumentacją? Hmm. To dobre pytanie. E, Dlatego dobre to ciebie o to pytam, bo ja sam w zasadzie już nieraz o tym też mówiłem, ale chciałbym usłyszeć twoje zdanie na przykład na ten temat. w, Powiem może tak, że żyjemy w świecie, który odbieramy za pomocą naszych 5 fizycznych zmysłów, tak? I uznajemy je za wiarygodne i niepodważalne. To, co nam dostarczają. Natomiast podajemy w wątpliwość to, co odczuwamy, co nam się pojawia w postaci różnego rodzaju intuicji, jakichś obrazów, jakichś olśnień, jakichś innych odczuć, tak niezwykle realnych, że wydają się nawet bardziej prawdziwe niż te doświadczenia tutaj rzeczywiste. No i teraz jest pytanie, dlaczego ufamy tym naszym fizycznym zmysłom, a nie ufamy temu, co odczuwamy, czego doświadczamy? Przecież tak samo tych 5 fizycznych zmysłów na początku musieliśmy się nauczyć. Musieliśmy przyjąć w procesie rozwoju po urodzeniu, że one dostarczają nam prawdziwych informacji. No i w tej chwili nawet nie zadajemy sobie pytania, czy rzeczywiście to, co widzę, to, co słyszę, to, co dotykam, jest prawdziwe, rzeczywiste. Ja to po prostu uznaję za rzeczywiste. I idąc tym tokiem rozumowania, warto się zastanowić, czy to, co czuję poza tymi fizycznymi zmysłami, jest prawdziwe, czy nie. A jeżeli nieprawdziwe, to dlaczego nieprawdziwe? No właśnie.
Naukowcy uważają to wszystko za iluzję wywołaną przez mózg, a Eben Alexander uważa, że mózg jest jedynym ogranicznikiem w doświadczeniach duchowych w tym świecie, że tak naprawdę to mózg jest takim dozownikiem, on nam ogranicza te doświadczenia, jest jak wentyl, przez który tylko delikatnie możemy namacalnie badać świat duchowy, ponieważ no jest taką barierą jak gdyby nie do przejścia, dopóki jesteśmy w ciele fizycznym, naszej duszy barierą. Myślę, że tak. Tutaj warto po prostu ogólnie stwierdzić, jeżeli chcesz się przekonać, że te doświadczenia są autentyczne i prawdziwe, staraj się je uzyskać w swoim własnym życiu. No nie jest to trudne, wymaga oczywiście poświęcenia, ale myślę, że każdy może tego doświadczyć na różny sposób, albo za pomocą właśnie różnego rodzaju nagrań, o których wspominałeś, za pomocą środków psychoaktywnych, może tutaj niekoniecznie polecamy tę metodę. Ona jest szybką metodą, ale może nas gdzieś tam zgubić, na jakieś manowce wyprowadzić. Ale właśnie za pomocą Poza tym medytacji, tutaj transu. też, poza tym jest jeszcze jedna rzecz, do tego należy podejść z należytą dbałością do środków psychoaktywnych. To nie jest rozrywka. Oczywiście. I stąd właśnie z niewłaściwego podejścia, z takiego właśnie rozrywkowego podejścia biorą się później różnego rodzaju problemy. Ale tutaj to, co przed chwilą mówiłeś, to też natchnęło mnie jeszcze do takiego przemyślenia i takiego spostrzeżenia, no bo zachęcasz do tego, żeby doświadczać. Ja też do tego zachęcam jak najbardziej, bo to jest jedyna droga, żeby się przekonać na początek, że jest jeszcze jakaś inna forma percepcji rzeczywistości. Nie mówimy tutaj, nie będziemy rozdzielać fizycznej, niefizycznej, po prostu percepcji rzeczywistości. I żeby trochę pozbyć się takich wątpliwości, no, że to mi mogło się wydawać i nie znajduję takich doświadczeń jak moje w opisach, w książkach u innych osób i tak dalej, no bo jak już wcześniej tutaj się zgodziliśmy, są to bardzo indywidualne doświadczenia, ale jest coś takiego jak możliwość zbiorowego czy grupowego uczestnictwa w doświadczeniu. Wyjąłeś mi to z ust. Eksploracje partnerskie. Eksploracje partnerskie. Robimy to akurat na warsztatach podróży niefizycznych metodą Bruce'a Moena i tam podczas eksploracji partnerskich, tutaj mogą być różne metody. Mogą być to właśnie metoda tak jak metoda Bruce'a Moena, może być to metoda OBE, może być to metoda świadomego śnienia, jakakolwiek metoda. Udajemy się do konkretnego miejsca z kilkoma osobami i później weryfikujemy krzyżowo swoje doświadczenia. I jeżeli to się zgadza, no to ja już nie mam wątpliwości, tak, z takiej perspektywy, no bo osoby, które mają to samo doświadczenie, dochodzą do tego miejsca z różnych stron, nawet w różnym czasie mogą do tego miejsca dojść, a spotkać się w tym samym momencie. No to jest taki wystarczający, wydaje mi się, dowód na to, żeby przekonać ten nasz sceptycyzm do tego, że to doświadczenie jest jednak prawdziwe. Dokładnie, zgadzam się z Tobą w 100%. Myślę, że tutaj takim innym doświadczeniem jest też kontakt z osobą zmarłą, której wcześniej nie znaliśmy, przekazywanie tej informacji. Również na takich warsztatach, jak między innymi właśnie warsztaty metody Bruce'a, można się tego nauczyć, można wspólnie właśnie odkrywać takie sposoby docierania do takich zmarłych już osób. Nauka, tutaj co ciekawe, nauka pomimo całego tego sceptycyzmu i nastawienia jak gdyby tutaj z punktu widzenia tylko i wyłącznie ograniczonej percepcji fizycznej, twierdzi, i to jest potwierdzone naukowo, że osoby, które doświadczają OB i innych stanów właśnie świadomości, do których dochodzą w naturalny sposób, właśnie poprzez medytację,
wyciszenie, zrównoważenie, jest tutaj ogromnie korzystny wpływ na ich zdrowie psychiczne i fizyczne, że u takich osób w mniejszym stopniu występują różnego rodzaju lęki, depresje, stres, czyli ma to ogromny wymiar również wartościowy w ogóle, jako forma takiej terapii, można powiedzieć. Ogólnie nauka jest jeszcze w takich powijakach, jeżeli chodzi o takie rzetelne badania tej sfery właśnie paranormalnej, tej sfery duchowej. Myślę, że to jest właśnie ten mur, który trzeba tutaj rozbić i w przyszłości albo tutaj uzupełni wiedzę naukową, albo być może w jakiś stopniu ją nawet zastąpi. Pamiętajmy, że w czasach na przykład początków cywilizacji wiedza duchowa, astrologiczna, profetyzacja, sny, one miały ogromne znaczenie i wpływ na to, co się działo. Tak naprawdę zmieniały naszą rzeczywistość, zmieniały bieg historii, można nawet często powiedzieć. Dlaczego mielibyśmy do tego nie wrócić, prawda? Tak, tym bardziej, że tego doświadczamy, a to, o czym mówisz, że osoby, które mają tego typu doświadczenia, które praktykują medytację czy relaksację, są mniej podatne na różnego rodzaju schorzenia, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. I to jest znany fakt, bo stres jest czynnikiem niezwykle chorobotwórczym i stres powoduje wiele chorób cywilizacyjnych. Jest wymieniany jako jeden z najważniejszych w ogóle czynników, który te choroby powoduje. I już samo to właśnie, że potrafimy się odciąć, zrelaksować, wprowadzić w stan takiego oderwania od tej rzeczywistości, powoduje, że automatycznie resetujemy ten nasz układ emocjonalny. W tym momencie, kiedy zresetujemy te wszystkie napięcia, to też uwalniają się blokady, które przeszkadzają nam w doświadczeniu czegoś więcej. I tutaj też taka chyba ważna, wartościowa wskazówka, żeby podchodzić do wszystkiego z taką otwartością, to jest jedna rzecz, ale druga też sprawa to bez lęku, ze spokojem. To, co nas może powstrzymywać, to, co nas może powodować w nas jakieś obawy, przeszkody, to jest właśnie lęk. Coś, co może też sprawić, że to nasze doświadczenie będzie nieprzyjemne, będzie powodowało, że nie wiem, zobaczymy jakieś smoki, potwory i tak dalej, i Tak. tak dalej, bo z takimi się też relacjami spotykam. Natomiast osobiście nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, ale to właśnie też wynika z mojego podejścia, z nastawienia takiego, Mhm. że podchodzę z odpowiednią energią do tych eksploracji. No właśnie, dokładnie. Czyli tutaj duży wpływ to właśnie tego lęku, nie wiem, kultury, religii, prawda? To też może zmieniać tą percepcję, ale warto pamiętać, tak jak Paweł tutaj mówi, że gdzieś tam pod tą powierzchownością kryje się to sedno, ta głębia, do której właśnie próbujemy dotrzeć, będąc poza ciałem. I to jest ta informacja, po którą mieliśmy się tam właśnie udać w tym danym, określonym momencie naszego życia. Właśnie, tu nie tylko właśnie te wpływy na nasze fizyczne ciało, psychiczne, bo to znów tutaj opieramy się na tym naszej fizycznej codzienności, prawda? Ale właśnie sam fakt tego, że jesteśmy w stanie zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy, skąd pochodzimy, dlaczego nasze życie wygląda tak, a nie inaczej, już daje nam tak ogromny spokój i zrozumienie tej rzeczywistości. No po prostu przestajemy się bać życia, prawda? Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest po prostu jakiś większy plan, który w tej chwili wypełniamy. Skończy się wcześniej czy później. Od nas zależy tylko, czy osiągniemy ten zamierzony skutek.
tej naszej duszy. Bardzo dużo osób w ogóle zapomina, to znaczy tak, chłoną informacje, teorie na temat tego, że jesteśmy czymś więcej niż ciało fizyczne, ale nie potrafią sobie wyobrazić, że to nie ciało, nie oni, nie ich ego podejmuje decyzję o kolejnych wcieleniach albo o tym, co będzie dalej, tylko właśnie ta dusza, która uzupełnia się tymi informacjami z poprzednich żyć i podejmuje znacznie bardziej rozsądną, mądrą decyzję. Nie tylko z punktu widzenia tego ostatniego fizycznego życia. No, jest tutaj tych aspektów od groma, wiele. Zrozumienie ich też przysparza duże kłopoty. Jeżeli chodzi o te eksploracje partnerskie, sam osobiście jestem takim przykładem osoby, która doświadczając OB, udała się na twoje warsztaty, wtedy Bruce'a Moena. Pamiętam, że Bruce wtedy, to było w 2015 roku, pierwsze warsztaty właśnie po długiej przerwie, kiedy Bruce'a w Polsce nie było. I pojechałem tam przede wszystkim po to, żeby udowodnić sobie coś, czego nie byłem w stanie udowodnić wcześniej przed nikim innym, prawda? Może bardziej chodziło o udowodnienie sobie tych moich doświadczeń przed samym sobą, przed tym, że no, nie jestem jedyną osobą, która tego doświadcza właśnie w taki, a nie inny sposób. I rzeczywiście eksploracje partnerskie, tak jak powiedziałeś, tutaj można stosować różnego rodzaju dodatkowe pomocnicze narzędzia, prawda? Na przykład grupa wymyśla sobie, że jedna z osób w grupie będzie coś trzymała w ręce, prawda? I to wie tylko ta osoba, która miała sobie to właśnie za pomocą wyobraźni stworzyć w tym świecie energetycznym i potem reszta zapisuje, co widziała, prawda, co w tej ręce było. Od kształtu, niektórzy widzą więcej szczegółów. Tutaj właśnie to był ten kluczowy moment, kiedy odkrywaliśmy, że autentycznie jest to się dzieje naprawdę. To było właśnie to. No a potem właśnie te kontakty ze zmarłymi, całe miejsca, które opisywane były właśnie w podobny sposób, tak jak tutaj przedstawiłeś. Także zachęcamy właśnie tutaj z Pawłem, myślę, że Paweł również do tego, że jeżeli ktoś jest sceptykiem, to choćby nie wiem, jakie książki tutaj przeczytał, prawda, bo tam Paweł mi tutaj w przerwie pokazywał, że są książki, które mają nawet tytuł, prawda, dowody naukowe, dowody na istnienie świata niefizycznego, czy tam duchowego, czy zjawisk paranormalnych. Takie książki istnieją, ale nic nas tak nie przekona, jak nasze własne doświadczenie. To jest właśnie chyba to Tak, no bo kluczowe. dokładnie, tak jak mówisz, nasze własne doświadczenie jest w tym momencie najważniejsze, no bo jeżeli, dajmy na to tak, jeżeli weźmiemy udział w jakimś zdarzeniu, dajmy na to w wypadku samochodowym, to będzie nasze doświadczenie. I będziemy wiedzieć dokładnie, jak to tam wyglądało. Natomiast jeżeli ktoś nam o tym opowie, no to będziemy musieli mu uwierzyć. Przyjdzie druga osoba i powie, a nie, to było zupełnie inaczej. To tak będzie z książkami właśnie. Dokładnie. No, Robert Monroe też jest na wiele sposobów interpretowanych. Niektórzy widzą w tym tutaj czarnowictwo też, prawda? Teoria o luszu i tak dalej. Jesteśmy zamknięci w klatce jako jakiś podgatunek eksperymentalny. To jest też straszna wizja, ale niektórzy tak interpretują na przykład książki Roberta Monroe, które mają ogromne, budujące, ciepłe, duchowe przesłanie dla nas wszystkich, a niektórzy właśnie tak pejoratywnie tam doszukują się takich ciemnych mocy gdzieś ukrytych. Tak to właśnie jest też z tymi doświadczeniami. Myślę, że jeżeli chodzi o ten temat, wyczerpaliśmy go na tyle, na ile teraz jesteśmy w stanie w ogóle o tym Tak, no to rozmawiać. można mówić godzinami, Tak. podawać, przytaczać przykłady. Ja jeszcze się może odniosę do tego, co mówiłeś na temat eksploracji partnerskich. Tam, jeśli byśmy chcieli to wszystko klasyfikować, że to jest zdalne postrzeganie, to jest eksploracja OB, to jest podróż mentalna i tak dalej, to z mojej perspektywy to nie ma większego sensu nazywanie tych rzeczy. To jest wszystko jeden obszar i wykorzystujemy miks tych technik. Ja mogę się podzielić taką tylko informacją, że czy moim takim spostrzeżeniem, doświadczeniem, że jedną z prostszych rzeczy, wbrew pozorom, jest zdalne postrzeganie. Praktycznie każdy przy odrobinie relaksu jest w stanie dokonać trafnego, zdalnego postrzegania. Natomiast nie należy tutaj oczekiwać jakiejś takiej
pełnej wizji z mnóstwem szczegółów. Raczej to będzie taki bardzo ogólny zarys. Przy dłuższym treningu zdalnego postrzegania, wtedy te szczegóły będzie można więcej tych szczegółów pozyskać. I na przykład, kiedy bierze się udział w programie Gateway Voyage w Instytucie Monroe'a, to pierwszego dnia już, kiedy jest taki wieczór, w, gdzie jest przedstawiany program, gdzie tam trochę już mówimy o pewnych zagadnieniach, które będą w programie poruszane, jest właśnie króciutka sesja zdalnego postrzegania, gdzie trenerzy proszą o to, żebyśmy powiedzieli, co jest na rysunku, na zdjęciu, który jest zakryty. No i na całą grupę uczestników, praktycznie każdy w mniejszym lub większym stopniu dokładności pokazuje czy mówi, czego tam doświadczył. Więc jest to rzecz, gdzie ludzie po prostu przyjechali dopiero mieli tam może jedną sesję medytacyjną czy dwie i już są w stanie to zdalne postrzeganie wdrożyć i wykonać. Oczywiście, tak jak mówię, nie należy tutaj oczekiwać jakiejś wielkiej szczegółowości, przynajmniej na początku. Niektórzy są bardziej uzdolnieni, to mogą, natomiast przy odpowiednim treningu ta szczegółowość znacznie się zwiększa. Zresztą zagadnienia tej zdalnego postrzegania, w jaki sposób należy do tego podchodzić i jak je rozumieć, bardzo dobrze opisał Joseph McMonigle w książce, którą pokazałeś, Wędrujący umysł. Mhm. No, dokładnie, właśnie. Wszystko jest kwestią treningu, prawda? Wszystko, jeden ma większe predyspozycje, szybciej może się nauczyć, uzyskać lepsze wyniki, ale tak czy inaczej każdy uzyskuje jakieś pozytywne wyniki. Prędzej czy później bardziej szczegółowe lub mniej. Tak samo jest z OB, jeżeli chodzi o doświadczenia wychodzenia poza ciałem fizycznym. Na początku one są bardzo takie stricte związane z jak gdyby z uczeniem się poruszania w tym nowym świecie, czy świecie, który jest w zasadzie zapomniany przez to życie, przez narodzenie się w tym fizycznym nowym wcieleniu, a potem z czasem te podróże stają się coraz bardziej rozleglejsze, umożliwiają dotarcie do innych, mniej lub bardziej trudnych w osiągnięciu właśnie obszarów. I tutaj pojawiają się też istoty, które zaczynają w tym pomagać i tak dalej. To jest też temat zupełnie na może inną rozmowę. Jeżeli chodzi o całą rzeszę tej całej bibliografii, którą tutaj wymieniliśmy, wszystkich tych autorów i tak dalej, postaram się tutaj wkleić większość z nich, tych najbardziej może, że tak powiem, nie wiem, podczytnych albo popularnych w informacje pod filmem. Chcesz tutaj też czymś się podzielić, jeżeli chodzi o jakieś książki, które byś polecił, Pawle? Myślę, że najlepiej będzie, jak właśnie umieścisz tytuły Spis. pod Mhm. spisy pod nagraniem, bo wtedy nie będzie wątpliwości, co to jest za książkę, gdzie ją znaleźć. W każdym razie, tak jak wcześniej już wspomniałeś, jest sporo takich książek, gdzie autorzy powołują się na badania, powołują się też na wiele eksperymentów, które zostały przeprowadzane z sukcesem. I to jest taka jakby, nie wiem, podparcie, pociecha dla tych, którzy wątpią. Natomiast Tak. wrócimy do tego, co zostało już powiedziane. Najlepszym sposobem na to, żeby się przekonać, jest własne doświadczenie. Dokładnie. I na koniec jeszcze poproszę Cię o jakieś jedno, dwa zdania z Twojego poziomu, punktu widzenia doświadczonej duchowo istoty na wydarzenia, które dzieją się obecnie na Ziemi. Ym, Jak to odczuwasz, jak to odbierasz? e, Wiesz co, w zasadzie już od dłuższego czasu, to już będzie parę lat, zaczęło się jeszcze przed pandemią, a w czasie pandemii się nasiliło. Miałem takie odczucie, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Bardzo takich
poczucia takich pozytywnego rozwiązania, takiej pewności, że tak będzie. I zdecydowanie tutaj się podpisuję pod tym, co mówi Christina von Dreyen. Na koniec wszystko będzie dobrze. Dzięki Ci, to jest myślę, że takie bardzo pomocne dla wielu podparcie, taki duchowy sygnał dla wszystkich, żeby się po prostu nie przejmowali. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję, Pawle, za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że aha, no i oczywiście zachęcamy widzów, wszystkich, którzy słuchali czy oglądali, do tego, żeby pisali własne komentarze pod filmem, opowiadali o własnych doświadczeniach, o tym, jakie mają sami do tego podejście, czy czują się bardziej przekonani, czy jeszcze czegoś potrzebują, żeby się przekonać poza doświadczeniami osobistymi. Myślę, że tyle. Jeszcze się wetnę na sam Świetnie, koniec. bardzo proszę. Jeszcze tak właśnie w kontekście tego, co powiedziałem, tego przesłania na koniec, to też zachęcam do tego, żeby starać się regularnie medytować, starać się uzyskiwać takie stany wysokiej, pozytywnej energii, nie dawać się wciągać emocjonalnie w te informacje, które nas bombardują. Wtedy można zauważyć zupełnie inną rzeczywistość i ona się dzieje. Rzeczywiście się dzieje, dlatego też ten stan, o którym mówiłem wcześniej, który mi towarzyszy już od dłuższego czasu, no, może zaistnieć w moim otoczeniu, dlatego też zachęcam Was do tego, żebyśmy nie dawali energii tym wszystkim negatywnym sprawom, nie dawali naszej uwagi tym wszystkim negatywnym informacjom, które nas otaczają. Dokładnie. Jeszcze tak w sumie wspomnę o tym, że nie martwcie się, są pewne grupy, które są tutaj wysoko rozwinięte w pewnych dziedzinach, które działają też na naszą ogólną korzyść. Nie będziemy tego rozwijać, to tylko taka nowa teoria spiskowa niech powstanie. Zobaczymy, ale nie martwcie się, działamy na korzyść nas wszystkich. Nas jako dusz oczywiście, nie tutaj z osobna jakichś materialnych istot, które patrzą tylko i wyłącznie na swój czubek nosa. Dziękuję Ci, Pawle. Dziękuję za Do zaproszenie, usłyszenia dziękuję za następnym rozmowę. razem. Trzymaj się. Cześć.